Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dartmoor Bikes. Z racji, że zbliża się rok 2020, pora przedstawić Wam kolekcję rowerów 2020. Dlatego przygotowaliśmy dla Was serię filmów, gdzie będziecie mogli oddzielnie poznać różne grupy rowerów. Na kanale znajdziecie film dotyczący rowerów enduro, czyli blackbirdów, rowerów dirtowych oraz szeroką gamę hardtaili, a nawet dodatkowo Street Fightera i Horneta 26 cali. W tym odcinku chciałbym Wam jednak opowiedzieć o rowerach trailowych zawieszonych, czyli w przypadku Dartmoora jest to model Bluebird 29 i Bluebird 27,5 cala. Zanim zaczniemy mówić o samym rowerze, odpowiemy sobie na pytanie, ile skoku naprawdę potrzebujemy. Czy naprawdę potrzebujemy rower enduro, czy potrzebujemy rower, na którym będziemy jeździć dużo w górach. Często wydaje nam się, że rower enduro będzie rowerem bardziej wytrzymałym, mocniejszym, do większych skoków. Jednak może się okazać, że wcale nie potrzebujecie tak dużo skoku, że nie potrzebujecie geometrii górskiej, tylko potrzebujecie rower enduro, który będzie zamknięty w trochę bardziej kompaktowej geometrii, będzie miał mniej skoku, geometria będzie bardziej przewidywalna, ponieważ jeździcie głównie w mieście, czasem wyjeżdżacie w góry, w górach jeździcie po flow trailach, czasem jeździcie na trudniejszą trasę, więc może się okazać, że potrzebujecie rower, który będzie wytrzymały, na którym będzie się fajnie skakało, ale nie będzie miał wcale tak dużo skoku. I wtedy może się okazać, że najlepszym rozwiązaniem będzie rower Bluebird, czyli endurówka zamknięta w skoku w geometrii roweru trailowego. W przypadku Bluebirdów, tak jak Blackbirdów, mamy wersję 29 cali i 27,5 cala. I podobnie jak w przypadku Blackbirdów, ta wersja 29 to jest rower, powiedzmy, że bardziej zawodniczy, ale rower, który służy na dłuższe wycieczki, rower, który służy do jazdy w bardziej dzikim terenie. I mamy wersję 27,5, który jest rowerem bardziej zabawowym, czyli jest bardziej na flow traile, powiedzmy, z hopkami, czy w ogóle na hopki. Wersja 27,5 cala w wersji właśnie Bluebirdowej to jest rower, który jest bardzo fajny na przykład na Bike Park Azura, gdzie możecie poskakać sobie i troszeczkę na hopkach dertowych i nawet pojeździć na pump tracku. To, że ten rower ma mniej skoku, powoduje, że też geometria jest bardziej przewidywalna podczas pracy i lepiej zachowuje się na mniej stromych odcinkach. Przejdźmy jednak konkretnie do odpowiednich modeli. Zacznijmy od wersji topowej, czyli w wersji Pro. Wersja Pro występuje też oczywiście w wersjach 27,5, 29 cali. Za mną znajduje się wersja 27,5 cala w kolorystyce Sandstorm, czyli piaskowa burza. Nowy kolor w Dartmoorze, moim zdaniem wygląda naprawdę super. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Jest to wersja 27,5 cala, czyli ta wersja bardziej skoczna. W stosunku do zeszłego roku mamy troszeczkę zmian. To takich zmian, które dla Was na pewno przełożą się na plus. Pierwsza rzecz, mamy inny amortyzator. Mamy w tym roku Bombera Z2, nowy amortyzator. Jest to oczywiście odpowiednik Foxa 32 na troszeczkę innych goleniach. W Bomberze Z2 mamy tłumik Rail, jest to tłumik bardzo zbliżony do Foxa Floata tłumika. Jest to naprawdę widelec, który jest bardzo, bardzo czuły. Zresztą jak sobie przeczytacie testy w internecie, to zobaczycie, że on wypada naprawdę bardzo pozytywnie. Nie jest to tylko widelec, który fajnie pracuje, ale jest to widelec, który też jest odpowiednio mocny, żeby wytrzymać jazdę w każdych warunkach. Z przodu zmieniliśmy Foxa na Bombera, z tyłu jednak ciągle pozostaje Fox. Mamy tutaj Foxa DPS-a z 3 pozycjami kompresji. Jeżeli będziemy chcieli amortyzator zablokować albo włączyć platformę przy podjeżdżaniu, żeby nam ten rower mniej bujał, to mamy taką możliwość, no plus oczywiście regulacja odbicia. Kolejną zmianą są korby. Jak zauważyliście, w kolekcji 2020 pojawiło się więcej modeli od Santura. Są to korby, które między innymi pozwalają obniżyć cenę roweru, a w przypadku roweru Pro zastosowaliśmy model Ion, czyli model, który jest dedykowany właśnie do rowerów enduro. Odpowiednio mocny, a jednocześnie na tyle lekki, że mogliśmy go wsadzić do roweru trailowego. Kolejną zmianą jest napęd, a w zasadzie zastosowana przerzutka. Od 2020 roku mamy do dyspozycji grupę SX, czyli grupę troszeczkę niższą od NX-a, oczywiście od SRAM-a, dzięki czemu mamy ciągle szeroki zakres kasety, ciągle mamy 12 od 11 do 50, a jednocześnie ta przerzutka jest odpowiednio tańsza. Na pierwszy rzut oka na pewno jej nie odróżnicie od NX-a. Za to różnicę na pewno byście poczuli, jeżeli chodzi o samą kasetę. Kaseta SX-owa jest bardzo ciężka, dlatego my do tego roweru wsadziliśmy kasetę NX-ową. Dodatkowo na nowy rok wrzuciliśmy lżejszą piastę w wersji Pro, która już ma bębenek aluminiowy, a nie stalowy, jak to było w zeszłym roku. Kolejną zmianą jest kierownica. W zeszłym roku mieliśmy Tornado, w tym roku mamy Nitro, kierownicę lżejszą i mocniejszą. Jeżeli chodzi o samą ramę, tu generalnie nie pojawiają się duże zmiany. Możecie zobaczyć, że ta wersja 27,5 cala ma podgiętą górną rurkę, ale w wersji 29 cali
też na rok 2020. Zobaczycie taką podgiętą rurkę. Dodatkową rzeczą, której na pierwszy rzut oka nie widać, jest damper, który od 2020 roku będzie już w specyfikacji metrycznej, czyli będziemy mieć tu damper o rozmiarze 210×50, poprzednio mieliśmy 190×50. Damper się wydłuża, ale sama geometria roweru, charakterystyka pracy zawieszenia się nie zmienia i skok tak samo się nie zmienia. Jest to ciągle 130 mm skoku z tyłu i 140 mm skoku z przodu. W rowerze 27,5 cala mamy też krótszy mostek, mamy mostek Beetle. Tak jak mówiłem, ta wersja 27,5 cala jest takim bardziej funbike'iem, więc krótszy mostek to też dużo fajniejsza kontrola roweru na chopeczkach i na ciaśniejszych trasach. Jeżeli chodzi o regulowaną sztycę, to oczywiście w takim rowerze jest ona naprawdę na dobrym poziomie. Mamy tutaj X-Fusion Metrica w rozmiarze S, jest to 125, w rozmiarze M jest to 150, w LC i XLC jest to 170. Jeżeli chodzi o samą rozmiarówkę, to ona troszeczkę różni się pomiędzy modelem 27,5 cala i 29 cali. W przypadku 27,5 cala mamy S, M i L, a w 29 mamy M, L i XL. No bo rozmiar kół też możemy troszeczkę dopasowywać do naszego wzrostu. Jeżeli chodzi o wersję 27,5 cala, to jak widzicie jest w nowym malowaniu piaskowej burzy. Jeżeli chodzi o wersję 29 cali, jest to wersja Space Blue, czyli ten taki niebieski, który bardzo Wam się podoba. Tak jak powiedziałem na początku, zmieniło się troszeczkę komponentów w rowerze i dzięki temu rower jest w tym roku tańszy. Wersja Pro kosztuje 8200. 8200 za rower, gdzie mamy zawieszenie praktycznie Foxa, gdzie mamy 12-rzędowy napęd, gdzie mamy rower, który naprawdę możemy wyjąć z pudełka i jechać w każdy fajny teren, czy na chopki, czy do bike parku, czy na jakieś trailowe ścieżki. To była wersja Pro. Zobaczcie, jak wygląda tańsza, ale ciągle super wersja Evo. Za mną wersja Evo, w tym przypadku 29 cali i spójrzcie, czy ten rower wygląda jak był prawie 2000 tańszy od wersji Pro. Nie wygląda, a jednak jest. Wersja Evo w przypadku 27,5 i 29 cali kosztuje 6300 zł. I w tym rowerze nie znajdziemy wcale jakichś bardzo tanich elementów, nie znajdziemy komponentów, które nie nadają się do jazdy trailowej, nie znajdziemy komponentów, które nie nadają się do małych skoków, spokojnie się nadadzą. Jakie w takim razie są różnice pomiędzy wersją Pro a wersją Evo? Pierwsza rzecz, amortyzacja. W tym przypadku mamy pełną amortyzację od X-Fusion. Z przodu mamy sweepa i slida, w zależności od rozmiaru kół. Są to bliźniacze widelce na 34 mm goleniach. Oba widelce są w wersji RC, czyli mają regulowaną kompresję i mają regulowany rebound, czyli odbicie. Z tyłu mamy damper X-Fusion O2 Pro w wersji R. Warto, żebyście zwrócili uwagę, że to jest O2 Pro, niezwykłe O2. O2 to był damper, który był produkowany kilka lat temu. Od niedawna jest wersja Pro, która jest mocno upgrade'owana i ten damper naprawdę pracuje bardzo dobrze. Polecam Wam poczytać sobie troszeczkę o nim opinii w internecie, bo naprawdę pracuje podobno na poziomie Foxa. Najlepiej jakbyście sprawdzili to sami. Kolejną różnicą jest napęd. Tam mieliśmy napęd SX-a miksowany z NX-em, tu już mamy pełnego SX-a łącznie z tą ciężką kasetą. Jeżeli mówimy o kasecie, to też mamy cięższą piastę, czyli elementy bardziej basicowe, ale nie mniej funkcjonalne niż te w wersji Pro. W tym przypadku mamy też kierownicę Tornado, nie mamy kierownicy Nitro, czyli kierownicę cięższą. Mówiąc o napędzie, też można powiedzieć, że mamy korby Santury, tylko w wersji Zeron. Tak samo jak w wersji Pro, w wersji Evo mamy ciągle tą samą ramę, nową ramę z metrycznym damperem, z zagiętą rurką zarówno w wersji 27,5 cala, jak i 29 cali, czyli ramę, która się nadaje na trail, do skoków, do jazdy w cięższym terenie. Naprawdę mocną ramę, może troszkę ciężką, ale na pewno bardzo mocną. To, o czym trzeba powiedzieć, to w przypadku tańszej wersji ciągle mamy regulowaną sztycę. Jest to uznany model X-Fusion Manic. Tak samo jak w wersji Pro, w zależności od rozmiaru mamy różne wartości skoku sztycy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o trailówki zawieszone od Dartmoora. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam Was do innych filmów prezentujących kolekcję 2020. Trzymajcie się, hej!